Rozpoczynamy kolejny wypad filmowy. Tym razem będziemy podążać za prawdziwym rarytasem kolejowej historii. Będzie to skład złożony z zielonego ST44, zwanego popularnie Gagarinem, oraz oliwkowych wagonów retro. Zbliżają się piękne 3 dni celebracji kolejowej techniki i zabytków, kiedy to ów skład przemierzy niezliczone kilometry linii kolejowych Pomorza i Kujaw. Pociąg specjalny odwiedzi m.in. Półwysep Helski, Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie i Kujawy. W tym jednak momencie znajdujemy się na przepięknej położonej w kolejowej nicości stacji Wierzchucin, dokąd zmierza pociąg specjalny, lecz nie jest to ten, który przed chwilą został wspomniany. Składa się on bowiem z zielonej lokomotywy SM42 741 i oliwkowych wagonów, które razem wyglądają jak żywcem wyjęte z lat 70. lub 80. i spowodują na stacji Wierzchucin swoiste cofnięcie się w czasie. Pociąg specjalny dotarł już na stację Wierzchucin, zachwycając okolice, miłośników kolei i pracowników stacji swoją obecnością. Teraz będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – przemanewrowanie składu na stronę laskowicką. Pociąg bowiem uda się następnie w stronę Grudziądza. Lokomotywa znajduje się obecnie w rejonie nastawni wykonawczej WC1. Przejedzie zaraz pierwszym widocznym tutaj torem i podłączy się do swojego składu z tyłu. Następnie zepchnie go jeszcze raz w stronę nastawni wykonawczej i wciągnie na peron laskowicki. W Wierzchucinie bowiem nie można przejechać bezpośrednio z Bydgoszczy na linię do Laskowic.
Jak widać, pociąg specjalny przyciągnął uwagę wielu miłośników i fotografów, zarówno tych starszych, pamiętających takie składy, jak i tych młodszych. Pociąg przetacza się pomału w kierunku peronu Laskowickiego. Pociąg specjalny opuścił już Wierzchucin w stronę Laskowic. My natomiast udajemy się na kolejną miejscówkę. Zapada już zmrok, także będzie to ostatnia na dzisiaj, a zmierzamy na stację Krupa. Ścigając się z nadchodzącą szybko nocą, dojeżdżamy pomału na miejsce. Zaraz opuścimy główną drogę i przez ciemne pewnie już Bory Tucholskie skierujemy się w stronę stacji. W grupie czeka na nas miła niespodzianka. Przepuścimy jeszcze lokalny pociąg osobowy. Niespodzianka jest miła, bo tym razem mamy jeszcze spory zapas czasowy. Spiesząc się na pociąg, gdy czasu jest mało, jest to ostatnia rzecz, jaką chcemy na swojej drodze napotkać. Lotniczy zwiadowca i kamery już w gotowości na statywach na stacji Grupa. Ciemność zapadła na stacji, jednak niedługo zostanie ona rozświetlona przybyłym pociągiem specjalnym.
Pociąg specjalny spędzi na stacji Grupa trochę nadmiarowych minut. Czeka bowiem na skomunikowanie z opóźnionym pociągiem z Grudziądza. Da to okazję na wiele borowych, nocnych, lotniczych ujęć. Zdjęcie na stacji Grupa już zakończone. Teraz czeka nas powrót przez klimatyczne nocne Bory Tucholskie w kierunku autostrady A1, którą udamy się do domu. Jutro czekają na nas kolejne klasyczne kolejowe wojaże i drugi dzień pociągu specjalnego. Drugi dzień pociągu specjalnego rozpoczynamy w macierzystym mieście w Gdyni. Udajemy się na dworzec główny tego miasta. Nadjedzie tutaj nasz pociąg specjalny, czyli główny aktor, który potem uda się w kierunku Półwyspu Helskiego. Już w gotowości na najazd pociągu. Pociąg specjalny już opuścił Gdynię Główną, a my kierujemy się estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni w kierunku Półwyspu Helskiego. Pamiętajmy, że ten typ lokomotywy na Półwyspie Helskim nie pojawił się w ruchu planowym przez długie lata, ostatnio pod koniec lat 90., więc jest to ogromna gratka dla miłośników kolei, kolejarzy i fotografów. Miejscem, do którego teraz zmierzamy, jest parking nazwany Kaczewinkiel. Znajduje się on za miastem Puck, jadąc w stronę Swarzewa. Jest to miejsce, które jest bardzo blisko wód Zatoki Puckiej oraz linii 213, czyli linii na Hel. Z tego miejsca widać przy okazji przejeżdżającego pociągu osobowego, jak blisko znajdują się tory do wód Zatoki Puckiej. Jest to piękne miejsce, które daje wiele możliwości fotograficznych, które zaraz wykorzystamy. Już w gotowości na miejscówce. Czekujemy na najazd pociągu.
zaplanowaną miejscówką jest stacja Kuźnica. Warunki drogowe i mało czasu mogą trochę pokrzyżować plany. Zapadła szybka decyzja o zmianie tych planów i ustawieniu się na szybkości na przystanku Władysławowo-Port. Do Kuźnicy na pewno byśmy nie zdążyli, przez obłożenie drogi. Teraz może się uda, gdyż pociąg za chwilę opuści stację Władysławowo. Teraz na spokojnie możemy się zrelaksować i delektować jazdą samochodem w pięknej scenerii. Po prawej stronie mamy Zatokę Pucką, a po lewej stronie ląd i linię kolejową 213 do Helu. Do Helu właśnie zmierzamy, by podziwiać lokomotywę, która zrobi tam oblot i poczeka na wykonanie pamiątkowych zdjęć i filmów. Gagarin już po manewrach, także z rampy kolejowej udajemy się w stronę stacji. ST44 już czeka na swój odjazd, który zaraz nastąpi. My natomiast kierujemy się w stronę Kuźnicy, gdzie złapiemy go z kursem powrotnym do Gdyni. Przejeżdżając przez port w Jastarni, widać, że jachty i łodzie znajdują się jeszcze poza wodą. Pogoda potrafi jeszcze płatać niezłe figle. Czasami w nocy spada do okolic zera, by w ciągu dnia wzrosnąć do około nawet 20. Już na miejscówce w Kuźnicy. Jak widać, jest to miejsce obok parkingu samochodowego. Z jednej strony, a z drugiej strony jest to wejście na tak zwaną Psią Plażę w Kuźnicy. Widać tutaj długą prostą linii 213 z semaforem wjazdowym do stacji Kuźnica. W drugą stronę rozlega się szlak w kierunku Władysławowa. Zanim jednak przyjedzie tędy Gagarin z pociągiem specjalnym, na stację wjedzie lokalny pociąg osobowy z Gdyni Głównej na Hel. Wtedy Gagarin będzie miał wolny szlak w kierunku Władysławowa.
Cześć. Szlak do Władka wolny, a więc Gagarin daje całą naprzód. Trzeba powiedzieć, że słońce przepięknie współpracowało z fotografami na tym motywie. Zaszło idealnie po przejeździe pociągu. My natomiast kierujemy się dalej, w stronę Gdyni. Jak widać, druga część dnia już jest zupełnie pogodna w porównaniu do tej pierwszej i dnia poprzedniego. Miejmy nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się jak najdłużej. My natomiast kierujemy się w stronę bypassu kartuskiego, dokładniej w okolice Żukowa, gdzie w stronę Kokoszek pojedzie nasz pociąg specjalny. Trafiliśmy już na kolejną miejscówkę. Tym razem jest to miejscówka w Rudkach. Do znanego mostu, koło elektrowni wodnej, trzeba będzie dojść piechotą. Do pociągu jeszcze zostało trochę czasu, więc jest krótka chwilka na wypoczynek w ciągu tych 3 dni, gdzie pokonuje się wiele kilometrów, wiele się dzieje, wiele zdjęć, wiele filmów, wiele lotów. Zaraz ruszamy dalej. I już na miejscówce. Lotniczy zwiadowca, jak widać, jest już w okolicach mostu. Zapewniam, że w tym miejscu aż roi się od fotografów i filmowców. Takiego motywu z Gagarinem w tym miejscu na pewno miłośnicy nie odpuszczą. Swoją drogą niezwykłym jest widzieć tą linię w takim stanie, odnowionym, wyremontowanym i ze śmigającymi pociągami. Jeszcze parę lat temu nikt by w taki stan rzeczy nie uwierzył. A jednak udało się. I mamy tutaj regularne pociągi. Tymczasem nadjeżdża nasz Gagarin. Pociąg skierował się w stronę Żukowa Zachodniego i Starej Piły. My natomiast kierujemy się w stronę następnego mostu, a będzie to most Niestępowie. Piękne okoliczności przyrody i zachodzące słońce kryją w sobie pewną niespodziankę. Otóż mijamy linię z Starej Piły do Kolbut i dalej do Pruszcza Gdańskiego. Niegdyś kursowały tutaj pociągi
potem drezyny ręczne, a teraz już niestety to miejsce jest zarośnięte i zapomniane. Kto wie, być może i tutaj, tak jak na bypassie kartuskim, za jakiś czas pojadą planowe pociągi. My natomiast kierujemy się w stronę pięknie oświetlonej polany, gdzie rozbijemy statywy, drona i skąd rozpościera się piękny widok, aż pod sam most i długi łuk. Dron już w powietrzu przy moście, kamery gotowe i nic, tylko czekać na przejazd pociągu w tym miejscu. Będzie on naprawdę widowiskowy. Jak widać, miejsce jest też dość popularne wśród innych fotografów, znających teren. Aż żal nie wykorzystać takich okoliczności przyrody i warunków oświetleniowych. Gagarin już zjechał z tego arcypięknego motywu w akompaniamencie swojego silnika diesla i pióropuszu czarnego dymu, który zostawił za sobą nad torami. Teraz chwilka czasu na wymianę uwag, komentarzy na temat tego motywu i pociągu specjalnego z zaprzyjaźnionymi fotografami, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Za momencik ruszymy dalej na ostatni w tym dniu motyw z kolejnym mostem. Tym razem będzie to most w Żukowie na magistrali węglowej. Dotarliśmy na miejsce ostatniego motywu, niedaleko przystanku osobowego Żukowo na magistrali węglowej. Nasz pociąg specjalny będzie tędy wracał z Kartus w stronę Gdyni Głównej, kończąc ten kolejny dzień kolejowych przygód. Rozpościera się stąd przepiękny widok na most na rzece Słupina oraz na zachodnią część Żukowa. Jeszcze lepszy widok będzie stąd z drona. Do pociągu zostało jeszcze trochę, także można podelektować się na spokojnie przepięknymi widokami z zachodem słońca, czekając na najazd pociągu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o atrakcję drugiego dnia pociągu specjalnego. Nad Żukowem już zapanował zmierzch, który wnet zamieni się w noc, a my wracamy do Gdyni.
żeby wyspać się i wypocząć przed ostatnim, najdłuższym, trzecim dniem imprezy. Pokonamy wtedy najwięcej kilometrów w pogoni za pociągiem specjalnym. Odwiedzimy zarówno miejscówki znane i lubiane, jak i również pionierskie, których jeszcze na tym kanale nie odwiedzaliśmy. A zatem dobrej nocy i do jutra. Rozpoczynamy trzeci dzień pociągu z Gagarinem. Dzisiaj pociąg specjalny zawiezie nas na południe, a pierwszym miejscem, które odwiedzimy, jest Ostpan, a dokładniej Starogard Gdański. Dzisiaj, mówiąc lekko, pogoda jeszcze bardziej nie rozpieszcza. Z nieba pada od deszczu po śnieg. Miejmy nadzieję, że niedługo pogoda się poprawi, dając okazję na fenomenalne ujęcia. Zjechaliśmy z autostrady A1 na drogę krajową nr 22 w stronę Starogardu Gdańskiego, a pogoda niestety nie rozpieszcza coraz bardziej. Po prawej stronie widzimy obecnie Ostpan, czyli linię Tczew-Kostrzyn, którą zaraz pokona nasz pociąg specjalny w kierunku Starogardu Gdańskiego. Już w gotowości na miejscówce w Starogardzie Gdańskim na przejeździe kolejowym tzw. Kochanki. Słychać nasz pociąg specjalny, a więc pora przygotować się do przejazdu i zdjęć. Pociąg już przejechał, także zawijamy się i w drogę na następną miejscówkę. Mijamy teraz jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych obiektów przemysłowych z mapy Starogardu Gdańskiego, czyli Starogardzką Destylarnię z prawie 180-letnią tradycją. W międzyczasie udajemy się na następną miejscówkę, w stronę Bąka, czyli magistrali węglowej. Berlince, czyli drodze krajowej nr 22. Jednak nasze postępy są zatrzymywane co chwilę przez ruch wahadłowy i remonty, które obecnie ta droga przechodzi. Całe szczęście, że jest spory zapas czasu do następnej miejscówki w Bąku. Opuściliśmy już Berlinkę, udając się drogą wojewódzką na północ, czyli w kierunku Kaszub. Pogoda na nowo płata figle.
I przy tak niskiej temperaturze oraz wilgotności powietrza trzeba uważać przy lataniu dronem. Może bowiem dojść do oblodzenia i utraty nośności. Trafiliśmy obecnie na ostatni odcinek drogi do Bąka, według mnie najciekawszy. Jest to parę kilometrów po drodze typowo borowej, już wśród lasów. Tutaj można poczuć, jak bardzo mocno odizolowanym miejscem jest stacja Bąk i wszelkie inne stacje położone na północnej części magistrali węglowej. To właśnie jej odizolowanie i położenie głęboko w lasach borów tucholskich powoduje, że jest nią tak wielkie zainteresowanie wśród miłośników kolei. Panują tutaj bowiem bardzo rzadko spotykane warunki. Cisza, spokój i genialna akustyka, niosąca dźwięk pociągu na długo przed przejazdem oraz po przejeździe. Jeżdżąc po tego typu leśnych drogach, trzeba bardzo uważać. Jeśli by coś nam się stało z samochodem, pomoc drogowa może najzwyczajniej w świecie do nas nie dotrzeć, albo po prostu nie być w stanie nas zlokalizować. Tymczasem w świetle dalej pogarszającej się pogody dobijamy na miejscówkę, czyli przejazd kolejowy koło tarczy ostrzegawczej stacji Bąk. Pora zabrać sprzęt i dokonać pierwszego rozeznania. Może okazać się, że inne miejsce jest w tych warunkach bardziej korzystne. Aż dziwne, że w tym miejscu nie ma jeszcze żadnych fotografów. Wszak jest tutaj podjazd za stacją Bąk i gwarancja znakomitych efektów akustycznych. No i poza tym wiadomo, że kwiecień plecień, ale tutaj to już trochę przesada. Chwilowe zaklinanie pogody się udało i deszcze lub też śnieg przestały w końcu padać. Temperatura się nieco podniosła, więc już jest bezpiecznie, by polecieć dronem w stronę stacji Bąk. Kamery ustawione i czekamy na najazd pociągu. Pora na małe lotnicze przywitanie. I odlot w stronę Bąka. No cóż, bywa też i tak. Słupek nie chciał współpracować jako statyw. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Pociąg już ruszył z Bąka i jest na prostej do naszego przyjazdu. A więc zamieniamy się we wzrok i słuch.
można się zasiedzieć na długie minuty. Jednak pora spakować sprzęt i ruszyć na pociąg powrotny z Kościerzyny na południe. Teraz przez pewien okres czasu będziemy leśną drogą zmierzali wzdłuż magistrali węglowej na północ, czyli w stronę dawnej Mijanki w Cydze oraz Kościerzyny. Od miejscowości Nowa Kiszewa po płytach zmierzamy w stronę dawnej stacji Olpuch w Cydze. To tam czeka na nas miejscówka powrotna. Witamy na dawnej stacji Olpuch w Cydze, ukrytej głęboko w borowym lesie. Niestety, jak widać, budynek stacji jest w coraz gorszym stanie, zapomniany przez kolej, pasażerów i czas. Pora ustawić się i poczekać na najazd pociągu na południe, w kierunku Wierzchocina. Pociąg zajechał już na tą klimatyczną miejscówkę, gdzie jeszcze czas nie rozszabrował do końca torów dodatkowych. My natomiast udajemy się dalej, na znaną i lubianą miejscówkę na łącznicy ze Szlachty do Lipowej Tucholskiej. Jak widać, miejscówka jest już oblegana. Nic dziwnego, jest to kolejny pomorski klasyk, na którym zobaczenie takiego pociągu to niesamowita gratka. Tylko nie spadł. Ej, ale ty mówisz, że 202 zahamuj. Dobra, to momencik, dajcie mi ogarnę ludzie na peronie. Pociąg specjalny sposobi się do zgłoszenia gotowości do dalszej jazdy, a na miejscówkę przybywają to coraz nowsi fotografowie i filmowcy. Jest jeszcze tutaj w miarę cicho, nie licząc podekscytowanych rozmów. Za moment miejsce to rozbrzmi dieslowym sercem Gagarina oraz jego syreną. Dobra, możemy cofnąć. Wystarczy, zatrzymaj. Nie będę... Spoko.
Gotowość zgłoszona, a więc do dzieła. Dziękuję, 325. Teraz widać, jak duże zainteresowanie było tym motywem. Pociąg zatrzyma się na dłuższą chwilę na stacji Lipowa Tucholska, a my natomiast ruszymy kawałek dalej, za stację Lipowa Tucholska, koło Rosochatki. Już na motywie i w powietrzu. Czekamy na najazd pociągu na jednym z borowych przejazdów kolejowych. Czas zebrać się z motywu, znaleźć lotniczego zwiadowcę i zabrać kamery, ruszyć w dalszą drogę. Teraz opuścimy Bory Tucholskie, udając się w kierunku Nakła-nad Notecią i linią do Gniezna, czyli zapowiadanego na początku filmu miejsca, w którym jeszcze na tym kanale nie widzieliśmy. Podczas pakowania doświadczamy kolejnych opadów. Tym razem jest to grad. Także dzisiaj z nieba padało już wszystko. No i ruszyliśmy w kierunku Nakła. Teraz czeka nas około 1,5 godziny rozluźnienia. Można podładować baterie, kamery i troszkę odpocząć. Mamy bowiem jeszcze kawałek do pokonania. Mimo że pogoda nie zachęca do takich wojaży i dalszych zdjęć, myślę, że będzie warto, ponieważ na tamtej linii taki skład jest naprawdę wielkim rarytasem.
Na wyjeździe z Tucholi witają nas zamknięte szlabany na przejeździe kolejowym. Nie ma co się martwić o czas. Na tak długim odcinku, na jaki się obecnie wybieramy, będziemy mieli olbrzymią przewagę czasową nad pociągiem specjalnym, który mamy plan złapać dopiero za Nakłem. Lokalna osobówka z Chojnic do Wierzchocina opuściła Tucholę, a my pomału zbliżamy się do Kujaw, o czym świadczą rozległe pola uprawne i żółty rzepak, który się na nich znajduje. Aż żal nie zwolnić na trochę i porobić pamiątkowych zdjęć. Wszak tak rozległy, żółty dywan rzepaku nie zdarza się często. Mijamy stację kolejową w Nakle nad Notecią. To tutaj, obok stacji, znajdowała się kiedyś rozległa sieć wąskotorowych linii kolejowych, które przewoziły wyroby ziemi, m.in. buraki cukrowe. Dzisiaj po tych liniach zostały jedynie wspomnienia. My natomiast kierujemy się w stronę Kcyni. Teraz dojeżdżając do miasta Kcynia, jedziemy równo z linią kolejową z Nakła do Gniezna. Kcynia już na horyzoncie, także niedługo będziemy na miejscówce, która będzie znajdowała się na stacji kolejowej. Stacja kolejowa nieczynnej w ruchu pasażerskim linii kolejowej już na 12. Zatem pora znaleźć miejsce parkingowe i ruszyć na mały rekonesans. Czasu jest dużo, także zaaprobujemy go na małe co nieco. Wszak głodny fotograf to niezadowolony fotograf. Stacja kolejowa Kcynia zachowała się w całkiem nie najgorszym stanie.
Nie ma tutaj wielkiej ilości chwastów i roślinności, która jest obecna na wielu innych nieczynnych stacjach kolejowych. Infrastruktura peronowa również wygląda na w miarę kompletną, choć zapomnianą. Znajdują się tutaj lampy, kwietniki, zegary i megafony, tablice z nazwą stacji oraz numerami peronów i kierunków oraz również niefunkcjonujące chyba już dzisiaj przejście podziemne. Całość sprawia w miarę dobre wrażenie. Być może dlatego, że budynek stacyjny jest dzisiaj zamieszkany. Ciekawe, czy mieszkańcy orientują się, jak tłoczno niedługo się tutaj zrobi. Kamery i dron w gotowości, także czekamy na najazd pociągu. Pociąg specjalny wtoczył się majestatycznie w perony stacji Kcynie. Widać, że inni miłośnicy i fotografowie udają się już na następne miejscówki. My natomiast zostaniemy jeszcze tutaj, by nagrać odjazd z tej stacji. Rozkaz pisemny przekazany pomyślnie, a więc szykujemy się do odjazdu pociągu w dalszą drogę.
Pociąg już opuścił stację Kcynia, a my szykujemy się do opuszczenia tej miejscówki i ruszenia na następną, a będzie to stacja Damasławek. Witamy na stacji Damasławek. Mamy tutaj charakterystyczne płyty peronowe, między które wżera się już roślinność. Oprócz tego charakterystycznym miejscem dla stacji Damasławek są znajdujące się obok niej silosy zbożowe. Zapewne kiedyś produkt z tych silosów był wożony koleją. Dzisiaj, jak widać, jest ona zapomniana. Wygląda na to, że tak jak i w Bąku, elementy peronowej infrastruktury w Damasławku nie nadają się zbytnio na statyw fotograficzny. Dobrze, że te zarośla są, bo by dostała tego betonu. Chodź, drzwi zamykać! Szybko, szybko! Pociąg specjalny opuścił już tą klimatyczną miejscówkę i my również przygotowujemy się do odjazdu z Damasławka. Ostatnią miejscówką tej imprezy będzie stacja w Janowcu Wielkopolskim. Jest i nasz główny aktor, sunący pomiędzy janowickimi polami. Jak widać, nastawnia w Janowcu opiera się dzielnie próbie czasu. Natomiast wieża wodna przeżywa swoisty renesans. No i mamy to. Stacja w Janowcu Wielkopolskim. Trochę zarośnięta,
Za moment ostatni rzut oka i kamer na odjeżdżający pociąg specjalny w stronę Gniezna. Co, tu chcesz jechać na to? No, bo... Na tyle się nie wolał. Na obwodnicę mamy 33 minuty, 26 Zbierane są kamery, statywy i lądują drony. Zatem i my również zbieramy powietrznego zwiadowcę. Powietrzny zwiadowca na podejściu do lądowania. Wieża kontroli w Janowcu Wielkopolskim udziela pozwolenia na to lądowanie. A więc touchdown. I to by było na tyle. Zakończyły się 3-dniowe zdjęcia pociągu specjalnego z Gagarinem na czele. Świetnie było zobaczyć tak niezwykły, klasyczny i piękny skład zielonej lokomotywy i oliwkowych wagonów razem na wielu wspaniałych miejscówkach. Teraz czeka powrót do domu. A w domu długie wieczory spędzone na montowaniu tego filmu, który właśnie nagraliśmy. Mam nadzieję, że efekt finalny w postaci gotowego filmu przypadł do gustu, jak i również te kulisy i pokazanie, na czym polega praca kolejowego fotografa. Zmierzając już do domu, chciałem bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że nowa forma, czyli kulisy z lektorem, zamiast dotychczasowej wersji, czyli filmu z napisami, przypadła Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jak odebraliście taką nowinkę. Ja natomiast wracam do domu i żegnam się z Wami. Wielkie dzięki za wypad i do następnego.